Każdy z nas ma głos, ale nie każdy ma odwagę, by go użyć. Nie każdy głos jest słyszalny. Czasem zagłuszany przez uprzedzenia, czasem ignorowany przez system, czasem tłumiony przez własny lęk. Są tacy, których codzienność wygląda zupełnie inaczej. Walka zaczyna się od rana, z krawężnikiem, z biurokracją, z obojętnością, ale najbardziej z samotnością. Nie szukają litości, nie chcą współczucia. Chcą tylko jednego, by ich głos miał znaczenie. To film o tych, których często mijamy bez słowa, o tych, którzy mają dość bycia innych, o tych, którzy każdego dnia budują swoje życie. Pani Iwono, Pani syn urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową. No, popularnie mówimy na to rozszczepienie kręgosłupa. Kiedy Pani dowiedziała się o tym, że... Ja nie wiedziałam, w ogóle nie wiedziałam. Całą ciążę przechodziłam i nie wiedziałam o tym, bo w tamtych czasach jeszcze nie było robionego USG. Ja dopiero się dowiedziałam przy urodzeniu syna. Jak urodziłam go, chociaż miałam poród bardzo ciężki. I jak urodziłam syna, to mi wtedy pokazali, że jest narośl na kręgosłupie. Ja bardzo byłam młoda, miałam 19 lat, jak urodziłam. Nie wiedziałam w ogóle, co to jest. Nikt mi tego nawet nie wytłumaczył, tylko powiedzieli, że dziecko jest, natychmiast muszą przewieźć do Szczecina, bo rodziłam tutaj w Stargardzie. I natychmiast mają go przewieźć do Szczecina, bo musi przejść operację. No i mnie zostawili z tym wszystkim. I nie wiedząc w ogóle o tym, co to jest, co będzie z dzieckiem, nikt mnie nie poinformował, nie powiedział, na czym to polega. Zostawili mnie z wielką niewiadomą. Mąż dzwonił dowiedzieć się, czy już urodziłam. Nie poinformowali go nawet, że urodziłam dziecko niepełnosprawne. Tylko tyle, że mi jak przyszli, to mogłam wyjść na korytarz i tylko powiedziałam im, żeby ratowali Przemka, bo Przemek jest w ciężkim stanie, odwieziony do szpitala, do Szczecina na Unię Lubelską. Czyli Pani urodziła dziecko, które nosiła Pani pod sercem 9 miesięcy, a w szpitalu Pani to dziecko zabrano i wywieziono do drugiego szpitala. Co Pani wtedy czuła? Ja? Rozpacz. Wielka niewiadoma, czy on przeżyje, czy nie przeżyje. Znaczy wielka niewiadoma, bo nie wiedziałam w ogóle o tej chorobie. Nigdy nie słyszałam, nigdy nie widziałam, co może być. No ale była taka sytuacja, że mąż szybko pojechał do szpitala i tam mu powiedzieli, co mu powiedzieli? Powiedzieli, ma pan ładne dziecko, ale. Ale cały czas mówili o tej narośli, nie wiedzieli jeszcze, co to jest. Znaczy nie powiedzieli, że to jest przepuchlina oponowo-rdzeniowa czy tego, nic nie, znaczy nas nie poinformowali w ogóle o tym, nie? My do końca, cały czas nie wiedzieliśmy, my z biegiem czasu zdobywaliśmy te informacje, co to jest, na czym to polega, po prostu sami dociekaliśmy, na czym polega ta choroba, nie? Ma Pani wrażenie w kontekście tego, co Pani przeżyła, że dzisiaj jest większa świadomość? Tak. Dzisiaj jest większa świadomość, lekarze wychodzą i mówią, wtedy nie. Wtedy wręcz przeciwnie. My pojechając już jak wyszłam ze szpitala, bo niestety miałam, chyba to była depresja, nie? Bo był cały czas płacz, nie wiadomo co będzie z dzieckiem. I pamiętam, że jak pojechaliśmy do szpitala na rozmowę, bo nas wezwał profesor, to co nam powiedział? Powiedział, gówniarze urodzili sobie dziecko i nie wiadomo, co z tym dzieckiem będzie, tak? Nam nie dawali żadnej szansy, że w ogóle Przemek będzie się jako tako rozwijał. Nam powiedzieli od razu, to dziecko nie będzie widziało, dziecko nie będzie słyszało, to dziecko będzie leżące. Wszystko było na nie? To dziecko widzi. Tak, to dziecko, słyszy. Tak, to z biegiem czasu, jak my zaczęliśmy, bo fakt, że my wszystkiego próbowaliśmy od samego początku, żeby po prostu go postawić, bo dla mnie nie było niemożliwe, żeby go nie postawić na nogi, tak?
Jeździliśmy po różnych szpitalach, to w ogóle po całej prawie Polsce zaczęliśmy jeździć z biegiem czasu. Jeździliśmy po różnych tych ośrodkach, znaczy szpitalach, żeby po prostu wyciągnąć go. No to jak pamiętam, że bo zaraz tam neurochirurdzy się zajęli Przemkiem, bo tam było wodogłowie i tam często już jeździliśmy później na kontrolę. I że jak jeździliśmy na te kontrole i Przemek w wieku 7 miesięcy, on już zaczął mówić tam co swoje takie znaczy wyrazy, które już my wiedzieliśmy, o co mu chodzi, bo on w sumie rok czasu skończył, to już mówił płynnie, 1,5 roku to pełnymi zdaniami mówił. No to lekarze się dziwili, no jak to? On rozpoznaje panią, nie? Albo on rozumie, co pani do niego mówi, to niech pani powie coś, zobaczymy, czy on zrozumie, nie? Po prostu to było straszne. W tamtych czasach to naprawdę było okropne. Dla mnie na przykład to było okropne, bo ja nie miałam żadnej pomocy, żeby pomóc mi, znaczy żeby pomóc nam, bo my cały czas z mężem do dnia dzisiejszego wszystko robimy, no bo Przemek jest oczkiem naszym i wszystko się robi dla niego, nie? Cały czas mimo wszystko. A Nie? macie więcej dzieci? Mamy syna. Fakt, że ja zawsze mówiłam, że już więcej dzieci nie, ale no jest zdrowy, chociaż też mi udowadniano, że to dziecko, pierwsze urodziła pani chore, to drugie tak samo, też nam wymyślali różne rzeczy, że wodogłowie w 6 miesięcy miał, to stwierdzili, że on wodogłowie ma, bo 2 cm głowa była większa niż w tabelce, nie? No ale jeżdżenie, udowodnienie, że wszystko w porządku, nie? I pewnie przerażenie, bo jeżeli pani wcześniej, pierwszy syn chorował na wodogłowie, no to okazuje się, że tutaj sami lekarze mówią, że być może jest z wodogłowiem. To jaki to musi być strach przed tym? Tak, znaczy drugie dziecko jak urodziłam, to była taka sytuacja, że konflikt między znaczy mamy plusówki, ale gdzieś tam serologiczny, tak? Gdzieś tam dalszych tych odczenia wystąpił tego, że była silna żółtaczka, więc pani doktor, wiedząc o tym, że mam dziecko niepełnosprawne, no to przyszła i poinformowała, nie wiadomo co z tym dzieckiem będzie, nie? Mówi, jedno jest chore, to i pewnie drugie będzie tego. Czy on przeżyje, to też jest wielka niewiadoma, nie? Zabrali mi znowu dziecko, ja przeżyłam straszne traumy po porodach. Zabrali mi dziecko drugie właśnie do szpitala i wtedy też pamiętam, że zadzwoniłam do domu, żeby po prostu dowiedzieli się co i jak. Jak zadzwoniła moja mama, bo męża wtedy nie było, zadzwoniła mama, no to powiedziała, że tu powiedzieli, że dziecko nie przeżyje. Zaczęli się lekarze właśnie w Szczecinie śmiać, no ale to jest tylko żółtaczka, damy kroplówki i przeczyścimy i będzie wszystko w porządku, nie? Kto takich głupot nagadał? Mówi, no w szpitalu po porodzie córka dowiedziała się taką diagnozę, nie? Niech mi powie, jak później funkcjonowanie wyglądało Przemka, jak jego edukacja, rówieśnicy, jak reagowali na niego? To znaczy, ja nie pozwoliłam na to na przykład, żeby dziecko moje było zamknięte. My wychodziliśmy, w tamtych czasach to naprawdę dzieci z niepełnosprawnością były gdzieś zamykane w domu. My od samego początku nie wstydziliśmy się tego, że mamy dziecko niepełnosprawne. Były takie sytuacje, że zaglądali nam w wózek, wiedząc na przykład sąsiady, tej to się urodziło dziecko niepełnosprawne. My po prostu zaglądali mi w wózek, to ja byłam naprawdę, chcesz obejrzeć, proszę bardzo. Oglądaj, nie? To znaczy rówieśnicy, Przemek jest osobą taką, że on da się lubić. On od samego początku był taką osobą, że on nie wstydził się tego, otwarcie szedł do ludzi, tak? Rówieśnicy tolerowali go pod każdym jednym względem. Był odważny, że po prostu szedł na przykład on się nie wstydził, podjeżdżał, nawiązywał szybko kontakty z rówieśnikami, także naprawdę był lubiany jako dziecko, nie? I potrafili się opiekować nim, nie? Że po prostu ja go wyprowadzałam na przykład na dwór, później jak był trochę, tam miał 5 czy 6 lat i tam rówieśnicy się opiekowali nim, ja się nie musiałam martwić, że coś mu się stanie, nie? Także tutaj ta część była jakby taką, miał Przemek szczęście. A jak było, bo on strasznie długo bywał w szpitalach, Tak. dużo. Tak Dużo. jakby latami pomyśleć, Tak. to on spędził Znaczy tak. 10 lat w sumie? Oj, więcej.
Znaczy na początku to była ta walka, żeby go postawić. No to jeździliśmy po różnych tych szpitalach, byliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka, Wrocław, Łódź, Poznań, bo po prostu próbowaliśmy, żeby po prostu mu pomóc. Ale później zaczęły te choroby różne. Przemek kilka razy nam odchodził. No całe szczęście, nawet rok temu myśleliśmy, że już... Co się stało rok temu? To znaczy nasądziliśmy, że to jest grypa, tak? Że po prostu przeziębienie, jakaś tam temperatura, przeziębienie, ale coś nas tknęło, poszłam do lekarza ogólnego, pani gdzieś tam, bo Przemek mówi, że go ciśnie w klatce piersiowej, więc pani doktor mówi, żeby już jak jesteście, to zróbcie ten EKG. No i zrobiliśmy te EKG, ale coś tak tą panią tak tknęło, że coś jej nie pasowało, więc do lekarza ogólnego. Lekarz ogólny nas skierował do szpitala. Długo nie myśląc, my mamy takie możliwość, że możemy jechać na Pomorzany od razu, bez skierowania, bez niczego. I tam robią mu automatycznie szybko badania, co jest. No i zajechaliśmy na Pomorzany, zrobili badania, okazało się, że CRP skoczyło na 300 ileś. Więc wyszli i powiedzieli, że musi zostać w szpitalu. No okazało się, że w ciągu godziny rozwinęło się zapalenie płuc. I CRP skoczyło już później w szpitalu na 500, także już prawie, że sepsa się rozwijała, nie? No, on na przykład też problemy z nerkami były. Nerki jego przestały pracować. Znaczy zawsze mówiono nam, że one wysuszą się, nie? Okazało się, że one się nie wysuszyły, tylko wręcz przeciwnie, wdarło się... Rozpukły jakoś. Tak, i zakażenie nastąpiło, była też sepsa, to też w ostatniej chwili. No po prostu był w szpitalu, pani doktor zastosowała antybiotyki, jakie były tylko możliwe, no i szybka operacja i... Czy system zdrowia w Polsce wspiera rodziców takich jak pani? Nie. Znaczy tu brak, do dnia dzisiejszego nie ma systemu takiego na przykład, żeby te rodzice byli poinformowani i wytłumaczone, żeby zostało, na czym polegają dane choroby, które dzieci się rodzą, nie? Czyli to, co pani teraz mówi, to jest taka część o psychoedukacji, czyli nie ma psychoedukacji, Nie. a jest empatia? To znaczy my osobiście teraz, na przykład ja nie mogę narzekać, bo Przemek na Pomorzanach leczy się już od 2000 roku. Jego wszyscy znają, profesorowie, lekarze, znaczy naprawdę. I tam jak idziemy, to od razu o fajnie, co znowu do nas trafiasz, czy coś takiego. Nie, tutaj pod tym względem naprawdę... I pani ma jakby szczęście, ale czy to jest tak, że pani obserwując w ogóle to, co się dzieje w służbie zdrowia, w medycynie, w dostępności dla osób niepełnosprawnych, czy ma pani wrażenie, że tutaj wszystko jest ok, czy tutaj nie trzeba żadnej naprawy? Nie. To znaczy mi się wydaje, że tak, bo pod każdym względem, nawet żeby dostać się do specjalisty, to jest duży problem, gdzie my możemy wykorzystywać teraz na przykład, że mam dziecko niepełnosprawne i niby bez kolejki, tak? Ale nie ma tego, że mimo wszystko, jak ja tłumaczę, że mam osobę niepełnosprawną i nam się należy w pierwszej kolejności coś takiego, to niestety, nawet teraz na badanie, bo musi przejść badania gastrologii, no to po prostu poszliśmy go zarejestrować. No niestety mówię, że to jest osoba niepełnosprawna, no trzeba odczekać te rok czy półtora tego, żeby się dostać, nie? Czy lekarze, personel medyczny, czy w ogóle jakby potrafią leczyć, ale nie tylko leczyć merytorycznie, samą nauką, ale też mają podejście do osób niepełnosprawnych? Takie inne podejście, którego jednak ta niepełnosprawność wymaga. To znaczy, czy mają? Znaczy chyba teraz już coraz bardziej mają, nie? Bo kiedyś to na przykład, zresztą ja, każdy szpital, który tam na przykład jest, to jestem z nim, albo dojeżdżamy, albo zostawałam z nim, tak? Ale teraz czy mają podejście? No mają te podejście, ale tak nie do końca jak powinno być moim zdaniem, tak? Bo moim zdaniem dużo daje dla osób niepełnosprawnych, jeżeli mówimy o osobach, rozmowa z nimi, tak?
bo oni mimo wszystko chcą wiedzieć o swojej chorobie jak najwięcej, tak? U nas na przykład musieliśmy, każdy ten to musieliśmy my tłumaczyć Przemkowi co i jak, nie? A słuchają Was lekarze jako rodziców? Wy znacie swoje dzieci najlepiej. To znaczy, teraz już tak, bo miałam takie sytuacje. Ja na przykład wiedziałam o tym, że Przemkowi każda rana się goi inaczej, nie? Że nie 7 dni standardowo, żeby ściągać szwy, tylko po prostu na przykład u niego 2 tygodnie czy tam dłużej, tak? To lekarz mnie nie słuchał, bo na przykład jeżeli ja powiedziałam, żeby przedłużyć przedłużyć jego, żeby szwy nie ściągać, no to więc lekarz, nie słuchając mnie, ściągnął, no i po 7 dniach wszystko się rozeszło Przemkowi. No i później przyznał dopiero rację, że ja miałam rację, ale teraz już na przykład mówiąc o tym, tak, przytakują, że dobrze będziemy, słuchamy Pani, bo Pani najlepiej zna syna, nie? Długo czekaliście na przeszczep? To znaczy u nas była taka sytuacja, że Przemek nie mógł być przeszczepiony, bo w międzyczasie wykryto u niego żółtaczkę typu C. Żeby przeszczepić go, no to my próbowaliśmy, żeby wyleczyć tą żółtaczkę typu C, żeby po prostu wątrobę odciążyć, bo tam już następowała marskość wątroby, więc leczyliśmy najpierw to, nie udało nam się i była już taka sytuacja, że syn był 4 lata na dializach i widzieliśmy, że nam odchodzi, ale my między innymi szykowaliśmy się do przeszczepu rodzinnego, czyli ja z mężem przeszliśmy już pierwszy ten etap przygotowawczy, no ale to było w maju i później rozmawialiśmy z profesorem i profesor nam odradził, mówi poczekajcie przez okres wakacyjny i wrócimy we wrześniu. Mówię, bo tak przez okresie wakacyjnym nie robią tych zabiegów, bo lepiej odczekać, bo to ciepło, coś takiego. No i więc we wrześniu zadzwoniliśmy, że chcemy wrócić do dalszych badań. Okazało się, że w tym czasie znalazł się dawca. My mieliśmy w piątek jechać na dalsze badania, a w środę zadzwoniono do nas, że jest dawca. A kto z Państwa, bo rozumiem, że nie doszło do jakichś badań zgodności tkankowej i głębszych, czy już doszło? Kto chciał oddać nerkę? To znaczy... Oboje, ale kto był tym na pierwszym miejscu? Znaczy, no akurat okazało się, że syn jest tym szczęściem, że mógł ode mnie i od męża dostać, ale ja chciałam oddać, no bo stwierdziłam, że więcej siły musi mieć mąż niż ja, bo przy dźwiganiu czy tam. Udało się oddawcy niespokrewnionego Nie. tym razem. Znaczy tak, jeszcze okazało się, że była nerka typu z żółtaczką typu B. No ale pani doktor nam powiedziała, już macie tą C, to już mówi wam B nie przeszkodzi, ale jeszcze nim trafił syn, bo przeszczep był w Warszawie, trafiła się następna nerka, nie? Także nie ma typu B i jak dostał właśnie tę nerkę, okazało się, że cudowny lek wprowadzili na żółtaczkę typu C. Został objęty tym programem, bo był tego, jeszcze jest wyleczony, zaleczone jest praktycznie żółtaczka typu C. A jak jest z lekami? Przemek dużo leków przyjmuje? Tak, no teraz leki te immunosupresyjne bierze, bo żeby nie nastąpił odrzut nerek, no ale jest tu o tyle dobrze, że one są częściowo dofinansowane, że tam płacimy jakąś tego, ale nie taką jakby nie były dofinansowane, bo naprawdę są bardzo drogie te leki, nie? Znaczy, czy dużo bierze? Nie bierze właśnie dużo, bo nie bierze, wiele leków już zostało odstawionych, ale tylko immunosupresję, nie? I takie wspomagające, bo oprócz tego to oprócz tego to trafiło mu się rak tarczycy, nie? Gdzie ma tarczycę usuniętą. No bo leki immunosupresyjne powodują to, że one gdzieś tam pobudzają komórki rakowe i u niego się właśnie ujawniło przy tarczycy, nie? A jak to zostało wykryte? Też przypadek, bo robione było USG, gdzie wykryto guzka na tarczycy, więc byliśmy pod kontrolą endokrynologa i co roku robiliśmy biopsję.
I po 2 latach, było zrobione USG, okazało się, że guzek nie rośnie, wszystko jest w porządku, a przy biopsji już wyszło, że są komórki rakowe. Ilu lekarzy się w jednym czasie opiekuje, ile czuwa nad zdrowiem Przemka? Pani mówi endokrynolog, tak, z jednej strony pewnie nefrolog, bonerki, transplantolog, tak, który czuwał nad tym przeszczepem. I jaki to jest zespół lekarzy? To znaczy, teraz obecnie, czy w ogóle? W ogóle w jakim zakresie korzystacie z pomocy? Bo jednak ci lekarze muszą być. Czy wy jesteście zapisani na 2 lata do przodu? Nefrologów to mamy co 3 miesiące, to już jest ustalone przy każdej wizycie. Endokrynolog teraz obecnie mamy co roku i też już jest z wyprzedzeniem, na przykład już na 2026 i 2027 już mamy wyznaczoną wizytę. Czyli pani musi, jak pani rejestruje syna, to już rejestruje na 2 lata do przodu? Tak, znaczy lekarz nam wystawia, z endokrynologiem tak jest, że lekarz nam wystawia, wystawia nam daty, na który rok trzeba go zarejestrować. A nefrolodzy, no to co 3 miesiące musimy jeździć na tak zwany kontrol, na badania. A dlaczego słyszę od kolejnej osoby, i za chwilę zapytam mamy, ale od osób wcześniej z niepełnosprawnością ruchową jeżdżących na wózkach słyszałam, że oni nie korzystają z rehabilitacji. To jest takie dość trudno zrozumiałe. Chodzą na siłownię, ale dlaczego, czy nie potrzeba takiej opieki, żeby zająć się kompleksowo właśnie ze strony, może być to siłownia, ale z wątkiem medycznym, czyli trochę rehabilitacja, czy fizjo, cokolwiek. Znaczy, nie ma do tego takich dostępów właśnie do rehabilitacji. Wiadomo, chcielibyśmy, żeby jak najwięcej tej rehabilitacji było, ale nie ma dostosowania do tego. Na przykład u nas jest ta rehabilitacja, ale to, nie wiem, z Przemkiem byłoby mi trudno, żeby korzystać z tego. Na przykład dlaczego nie ma rehabilitacji tak zwanej, że rehabilitant przychodzi do domu i na przykład ta rehabilitacja jest wykonywana w domu. Na przykład to by było najlepsze wyjście dla osób niepełnosprawnych, ale czegoś nie ma, i nie będzie pewnie przez dłuższy czas nie będzie. Znaczy oczywiście jest za opłatnością, tak? Jak zapłacę i rehabilitantkę se wezmę do domu, no to wiadomo, że będzie miał tą rehabilitację, nie? Czyli zostaje albo płacenie w inny sposób, czyli po prostu jeżdżenie na prywatne do prywatnych gabinetów. No bo tutaj jednak, jakby nie patrzeć, osoby na wózkach są od rana do nocy na tych wózkach, tutaj pracują górą na siłowni, rozumiem, ale a co z nogami, co z udami, co z całym szkieletem od pasa w dół? No to wtedy ewentualnie coś tam w domu, nie? Z czym jest najtrudniej? Z czym jest najtrudniej? Dla mnie jest najtrudniej z poruszaniem się w ogóle, bo osoby niepełnosprawne na wózkach, one jednak potrzebują cały czas drugiej tej osoby, tak? Czy w domu, czy na dworze, sami nie wyjdą, bo niestety ta pomoc musi być cały czas. Najtrudniej czemu jest? Najtrudniej jest na przykład, czego mi na przykład brakuje, że nie ma tego asystenta, że na przykład, żeby rodzic, to nie tylko mi, bo podejrzewam, że wiele rodzicom brakuje tego, że na przykład dostaje tego asystenta, że ten rodzic może na przykład odpocząć sobie, ewentualnie gdzieś wyjechać, na przykład na weekend, żeby na przykład odpocząć od codzienności, nie? My tego nie mamy w ogóle, nie? A takie coś by się na przykład przydało. Czego mi na przykład brakuje? Brakuje mi coś takiego, dlaczego moje dziecko nie może zamieszkać sam, czyli nie ma dostosowanych mieszkań dla osób niepełnosprawnych, na wózkach, nie? Bo dla osób z porażeniem mózgowym są takie mieszkania, nie? A dla osób na przykład na wózkach nie ma takich mieszkań. Ja na przykład byśmy bardzo chcieli, my rodzice, żeby oni się usamodzielnili praktycznie, tak? Bo wiadomo, mieszkając z nami, to my zawsze będziemy im pomagać, nie? A nikt się jeszcze na przykład nie zajął takim czymś, żeby na przykład zbudować mieszkania, na przykład ileś tam pokoi z łazienkami, nie? Żeby oni po prostu sobie sami zamieszkali, ewentualnie wspólna kuchnia, nie? I jakiegoś asystenta, żeby im pomóc, bo oni tak są samodzielni, tylko ewentualnie tam jakąś pomoc, żeby mogli uzyskać, nie? Takie mieszkanie też musi być odpowiednio wyposażone, prawda? To znaczy,
Oni naprawdę, nasz syn, no ja mówię o moim synie, o naszym synie, on sobie daje sam radę, nie? On nie potrzebuje tak zwanej pomocy na przykład do wsiadania na wózek, czy schodzenie na wózek, ewentualnie przy kąpaniu, no bo rzeczywiście nie są dostosowane, żadna łazienka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, on musi mieć kogoś do pomocy, nie? Bo oni muszą, no tak jak tutaj właśnie Przemek powiedział o wózkach specjalnych, bo są takie wózki specjalne, ale to są dodatkowe koszty kupna takiego wózka, bo to nie są tanie rzeczy, nie? Dla osób niepełnosprawnych, nie? Tak to, że oni są samodzielni. Są samodzielni, ale dlatego, że rodzice pomagali w takim rozwoju samodzielności i to jest Państwa duża zasługa. To znaczy, tak, to jest, znaczy ja przyznaję sobie, że jest duża zasługa i na przykład chcemy, na przykład ja, mając wiedzę tą, jak zrobić i co zrobić, nie, chętnie mogę doradzić znaczy mamom, które się borykają z początkiem z dzieckiem niepełnosprawnym. Czy Wy jako rodzice, czasem czytając gdzieś w internecie o jakichś innych terapiach, gdzieś w szpitalach za granicą, czy lekach, które mogłyby przyspieszyć zdrowienie w niektórych przypadkach, no tak jak u Przemka, gdzie ciągle Pani mówiła, że już kilka razy myślała Pani, że on umiera. Czy jest dostępność do takiej wymiany? Czy taka wymiana by się przydała, żeby taki pacjent, który potrzebuje leku, mógł pojechać sobie do innego państwa, a pacjent z innego państwa przyjechał do Polski, bo w Polsce na przykład są świetni specjaliści w jakimś zakresie. Czy taka wymiana między szpitalami bezpłatna by była czymś dobrym? Tak, naprawdę. To by jest, bo dużo jest na przykład, że możemy się wymieniać jako z państwami, tak? Bo dużo na przykład jest takich państw, gdzie pomagają, ale to są bardzo kosztowne opłatności, tak? Żeby można było się leczyć tam za granicą, nie? Znaczy tak, ja jestem za tym, żeby było coś takiego, żeby można było się wymieniać. Naprawdę. To dużo daje, nawet czy z lekami, znaczy przede wszystkim z lekami, tak? Bo u nas dużo leków jest niedostępnych dla dzieci chorych, nie? Czyli te, które byłyby dostępne w innym państwie i pomogły temu dziecku, ale ich ceny, bo przypomnijmy, że taka średnia krajowa w Polsce to jest około 5 tysięcy, tak? 4700 teraz by było jakieś, no załóżmy, dobrze, średnio około 5 tysięcy, natomiast często takie leczenie to są miliony. Tak. To są podanie jednego leku, też Tak. czasami 20-30 tysięcy. Znaczy my właśnie teraz mieliśmy, że zbieraliśmy dla dziecka, które potrzebny jest podany gen, 15 milionów. To są kolosalne pieniądze nie do zdobycia, nie? Naprawdę. I taka perspektywa rodzica. Mam chore, malutkie dziecko, czy starsze dziecko, wiem, że jest jakiś lek, który może pomóc, będzie żyło, tak? Tylko że nie mam 15 milionów, nie mam 5 milionów, nie mam miliona. To jest okropne. Tak, to jest naprawdę okropne. Ja miałam tylko taką sytuację, że kiedyś potrzebowałam niedużą sumę, bo 20 tysięcy potrzebowaliśmy na lek na żółtaczkę typu C. I to już dla nas na przykład było bardzo duże, bo wiadomo, jak człowiek ma dziecko niepełnosprawne, tych pieniędzy jest naprawdę dużo potrzebne, tak? Potrzeba jest duża, no bo czy leczenie, czy w ogóle, a przede wszystkim kiedyś to tylko prywatnie się można było leczyć, żeby doprowadzić dziecko do takiej sytuacji, jak na przykład jest mój Przemek, gdzie miał żyć tylko 15 lat, nie? A ma 43. To cudowna Pani zasługa. Czego Pani życzyć, niech Pani mi powie? Czego mi życzyć? Dużo wytrwałości jeszcze w tym wszystkim, żebym dalej se mogła ze wszystkim dawać radę, wspierać Przemka, no i pomagać innym ludziom, no bo jestem osobą taką, że nie zostawię osoby, która tego jest, nie potrzebuje, znaczy, która jest w potrzebie. Czego Pani się najbardziej boi? Śmierci Przemka. To jest najbardziej dla mnie nie do przeżycia. Wolałabym chyba pierwsza odejść, niż jakby miała go stracić. To chyba każda matka właśnie boi się tego. Właśnie dzisiaj się dowiedziałam, że właśnie mama, która walczyła o swoje dziecko, bardzo długo walczyła, właśnie zmarł wczoraj, nie? Mają 14 lat. Nie? No To jest najgorsza wiadomość, jaką można dostać.
Przemek też dużo dzisiaj mówił o chyba potrzebie miłości. Tak, znaczy my jesteśmy za tym, nie żeby znać, czy kogoś znalazł, ale to jest problem, jest duży problem. Była sytuacja kiedyś, gdzie się Przemek zakochał, no ale ta osoba była tylko po to, żeby go wykorzystać, nie? No, znaczy strasznie to przeżył, gdzie no bardzo długo nie mógł sobie z tym wszystkim poradzić, nie? Jesteśmy za tym, że naprawdę, ale wiemy z życia, że ciężko jest, żeby osoba na przykład czy zdrowa, czy inna, żeby mogła związać się z osobą niepełnosprawną. Oni całkiem inaczej patrzą na to wszystko, nie? Zatem ja Pani życzę, żebyście jak najdłużej się sobą wszyscy w tym fajnym, wspierającym się dobrym domu mogli cieszyć. A synowi tam miłości takiej prawdziwej. No też bym to chciała. Chciałabym, żeby znalazł właśnie kogoś i żeby był szczęśliwy. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.